Cześć, tu Radek z kanału Autostrady Polska. W dzisiejszym odcinku omówię piątą część ciekawostek związanych z drogami, które można spotkać w naszym kraju. Będę omawiał jedną ciekawostkę w jednym województwie. W województwie dolnośląskim znajduje się miasto Bystrzyca Kłodzka. W mieście tym znajduje się ciekawe miejsce. W samym centrum miasta znajduje się ulica Podmiejska. Jadąc lub idąc nią, przechodzimy pod bramą wodną. Brama pochodzi z XIV wieku. Była elementem średniowiecznych murów obronnych miasta. W pomieszczeniach baszty przebywał strażnik, a przed nią urzędnik miejski, który pobierał opłatę za przejazd. W województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie rypińskim, w gminie Wąpielsk znajduje się wioska Radziki Duże. Jadąc z tej wsi na północ w stronę DK15, przejeżdżamy przez sam środek żwirowni. Droga w tym miejscu ma nawierzchnię szutrową. Jest w bardzo złym stanie. Stoją znaki ograniczające prędkość do 40 km/h, chociaż ciężko jest tutaj uzyskać taką prędkość. Po jednej stronie drogi jest zbiornik wodny, z którego jest pozyskiwany materiał, a po drugiej stronie są maszyny. Przy samej drodze stoi tabliczka informująca nas o osuwających się brzegach. W województwie lubelskim jest miasto Włodawa. W mieście tym swój koniec ma droga krajowa nr 82. Koniec tej drogi nie wypada np. w centrum miasta, tylko kończy się na granicy z Białorusią na nieistniejącym moście nad Bugiem. Jest to jeden z 3 przypadków w Polsce, gdzie droga krajowa nie ma przejezdności na jakimś odcinku. W tym przypadku jest to około 200 metrów. W poprzednim odcinku mówiłem o DK63 koło Węgorzewa. Tam jednak jest droga, ale nieprzejezdna. Tutaj drogi w ogóle nie ma. Jest ścieżka pieszo-rowerowa, która jednak w dzienniku ustaw widnieje jako droga krajowa. W województwie lubuskim, w powiecie i gminie Międzyrzecz, znajduje się wioska Kursko. Jadąc przez tą wieś, napotykamy na obrotowy most forteczny nad rzeką Jeziorna. Most znajduje się w międzyrzeckim rejonie umocnionym. Jego numer to D724. System umocnień stworzony został przez Niemców w latach 1934-44 dla ochrony wschodniej granicy Rzeszy, Bramy Lubuskiej i Przedmościa Odrzańskiego. Przedstawiam film nakręcony z zewnątrz i ze środka w czasie obracania mostu. Masakra. W województwie łódzkim w gminie Nowosolna znajduje się wioska o ciekawej nazwie Wódka. W Wódce, jadąc ulicą Jęczmienną, na środku drogi stoi drzewo. Przed drzewem z obu stron stoją znaki C9 nakazujące poruszanie się po prawej stronie drzewa. Ulica, na środku której stoi drzewo, jest ulicą o bardzo małym natężeniu ruchu, więc drzewo nie stanowi jakiejś ogromnej przeszkody. W województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Zabierzów, znajduje się wioska Nielepice. Przez tę wieś przechodzi droga powiatowa. Droga, na odcinku kilkuset metrów, jest na tyle wąska, że nie dało się wyznaczyć 2 pasów jezdni w przeciwną stronę. Wprowadzono tutaj na stałe sygnalizację świetlną. Drugą ciekawostką jest fakt, że na tym odcinku są drogi boczne, na których również stoją sygnalizatory świetlne. Jest to chyba jedyny taki przypadek w Polsce. W województwie mazowieckim, w Warszawie, znajduje się interesujący most. Jest to most gdański nad Wisłą. Jest jedynym mostem w Polsce, gdzie na jednym poziomie poruszają się tramwaje, a na drugim poziomie pojazdy. Most powstał w latach 1957-59. Warto zatrzymać się tutaj na chwilę, na poziomie numer 1 i popatrzeć na tramwaje. W województwie opolskim, w powiecie nyskim, wzdłuż granicy polsko-czeskiej, przechodzi droga nr 457. Sama droga jest w Czechach, ale już jej przeciwskarpa stanowi granicę. Granica biegnie w ten sposób przez około 8 km z bardzo małymi wyjątkami. Są tutaj takie miejsca, że sąsiedzi mogą do siebie mówić przez okna swoich domów. Domy te jednak stoją w 2 krajach. Polska wieś to
Sławniowice, a czeska to Wielkie Kunetice. W województwie podkarpackim w gminie Przemyśl jest droga wojewódzka nr 885. Droga ta prowadzi z Przemyśla do planowanego przejścia granicznego w Malchowicach. Droga ta została niedawno przebudowana. Przy samej granicy z Ukrainą powstało miejsce pod przyszłe przejście graniczne. Problem jest tylko taki, że po stronie ukraińskiej nie dzieje się zupełnie nic. Przez kilka lat tak wybudowana droga będzie stała całkowicie bezużyteczna. W województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, jadąc drogą krajową nr 62 z Drohiczyna do Siemiatycz, przy samej drodze znajdują się bunkry. W tych okolicach bunkrów są dziesiątki. Spokojnie można zatrzymać się i je pooglądać. Zostały wybudowane w latach 1940-41. Powstały wzdłuż linii Mołotowa. Są fragmentem najdłuższej linii fortyfikacyjnej dwudziestowiecznej Europy. Jest to pas sowieckich umocnień ciągnących się wzdłuż granicy z Niemcami, wytyczonej po podziale Polski w 1939 roku. W województwie pomorskim, w powiecie starogardzkim przez gminę Osiek przechodzi droga wojewódzka nr 214. Droga ta to pierwsza przedwojenna polska autostrada. Została wybudowana w dwudziestoleciu międzywojennym jako część autostrady Warszawa-Gdynia, omijającej obszar Wolnego Miasta Gdańska. Był to jedyny zrealizowany fragment planowanych polskich przedwojennych autostrad. Istniejący odcinek charakteryzuje się brakiem zabudowy wzdłuż wsi w pobliżu drogi oraz bardzo długimi odcinkami prostymi. Odcinek zrealizowany ma długość około 23 km i prowadzi z Warlubia do wioski Głuche koło Skurcza. Dalej wybuch wojny przerwał pracę, ale widać na zdjęciach satelitarnych, że nasyp jest zbudowany do wsi Lubichowo. W województwie śląskim w Katowicach znajduje się ciekawe miejsce. Otóż w dworcu autobusowym na części dróg obowiązuje ruch lewostronny. Ruch lewostronny obowiązuje na obu wjazdach na podziemny dworzec autobusowy, a także na postoju taksi i rampy dla dostawców. Taki układ drogowy został podyktowany w celu usprawnienia ruchu autobusów wokół peronu dworca z 10 stanowiskami. W województwie świętokrzyskim, w powiecie ostrowieckim, w gminie Sobków, jadąc drogą powiatową z Sobkowa do Mokrzyska Dolnego, przejeżdżamy przez ciekawy most. Most ten wcześniej był kładką technologiczną, po której nie poruszały się pojazdy. Wykonano przebudowę obiektu i trochę go poszerzono, ale nie na tyle, żeby zmieścić dwa pojazdy jadące w przeciwną stronę. Długość mostu wynosi około 120 metrów. Po obu stronach nie ma sygnalizacji świetlnej. Pojazdy muszą czekać, żeby przejechać, aż będzie na moście pusto. Na moście są ograniczenia tonażowe do 6 ton. W województwie warmińsko-mazurskim, w mieście Elbląg, znajduje się węzeł drogowy Elbląg Wschód. Znajduje się on na połączeniu drogi ekspresowej S7 Gdańsk-Warszawa z drogą ekspresową S22 prowadzącą do obwodu kaliningradzkiego oraz z ulicą Pasłęcką prowadzącą do centrum Elbląga. Jest to jedyny węzeł drogowy w Polsce dróg klasy A i S, gdzie któraś z relacji jest kolizyjna. Skrzyżowanie jednopoziomowe na tym węźle jest w tym miejscu. Skręcając z ulicy Pasłęckiej w stronę drogi ekspresowej S22 musimy ustąpić pierwszeństwa tym jadącym od strony Warszawy w stronę Elbląga. W województwie wielkopolskim w powiecie konińskim znajduje się gmina Kleczew. Jadąc drogą wojewódzką nr 264 przejeżdżamy przez tereny kopalni. Droga w tym miejscu ma fatalną jakość. Jedzie się, jakby się było na rollercoasterze. Jest tu ograniczenie prędkości do 60 km/h, ale z taką prędkością nie da się jechać. Dodatkowo pod drogą przechodzi taśmociąg, którym transportowany jest wydobywany materiał z kopalni.
W województwie zachodniopomorskim znajduje się miasto Myślibórz. Przez miasto to przechodzi droga krajowa nr 26. W pewnym miejscu droga przechodzi przez zabytkową bramę nowogródzką. Jadąc z kierunku wschodniego na zachód, brama jest na tyle wąska i niska, że kierowcy aut ciężarowych nie mieszczą się pod nią. Na tym odcinku drogi kierowcy ci czekają, aż zwolni się jezdnia w drugą stronę i przejeżdżają obok bramy pod prąd. Jeśli w Twojej okolicy znajduje się ciekawe miejsce, napisz mi to w komentarzu. Dziękuję wymienionym osobom i urzędom za pomoc w realizacji filmu. I na koniec, żeby podtrzymać tradycję, ciekawostka spoza Polski. W południowo-zachodniej Norwegii, jadąc drogą numer 13, wjeżdżamy do tunelu. Jadąc nim, dojeżdżamy do ronda na przecięciu drogi numer 13 z drogą numer 572. Rondo jest oświetlone na niebieski kolor. Wydaje się, jakbyśmy jechali pod wodą. W mojej opinii jest to dzieło sztuki inżynieryjnej. Jeśli spodobał Ci się mój film, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę oraz napisz komentarz, co Ci się podobało lub nie. Dziękuję.